O mój Boże, po przyjeździe ze szpitala, po zabiegu i zjedzeniu śniadania byłem bardzo zmęczony, więc położyłem się spać na kanapę. Moja żona wpadła na genialny pomysł, aby gdy śpię, ogolić mi włosy na łyso. Ja mam naprawdę mocny sen i mało co może mnie obudzić w trakcie spania. Wykorzystała mój moment nieuwagi, gdy byłem bardzo zmęczony i spałem, aby mi obciąć włosy na zero. Nie wiem, co jej strzeliło do głowy. Dlaczego ścięła mi włosy? Mogła powiedzieć, to poszedłbym do fryzjera. Gdy spałem, nic nie czułem, tylko czasami mnie coś swędziało. Baby, Lily cry. Make me coffee. I'm very sleepy. I have work later. Uy! Wake up! Your coffee is ready. Baby, what time we have now? Because I can see. What time we have now? What time we have? I have customer later. What time? 2? It's my coffee. It's not yours. Oi, here's Why? yours. It's tea. I want coffee, baby. Here is the coffee. You put the milk and sugar. Uh-huh. Thank you. It's hot. Of course, because we don't have liquid milk, we have only powder. What time will I have customer later? What kind of later are you referring? 4 p.m. I have customers. So you still have time. And now, then bye. Okay. Guys. What is this? O kurwa. Ja pierdolę. Baby, what is this? What happened? What happened with my hair? I don't know with you. Co ty zrobiłaś z moimi włosami? Kiedy to zrobiłaś? I don't Co know. to ma być? Ja pierdolę. Co to jest? It's your new hair. Obcięłaś mnie kiedy spałem? Ja pierdolę. O kurde. Ty, ja mam dzisiaj klienta. Ja pierdolę, co to jest? Kurwa, muszę iść do lustra. Zobaczyć jak to wygląda. No i bała mnie jak spałem. Kurwa. Ja pierdolę. To całego. Kiedy ty to zrobiłaś? When you make this? You like it? No! What? I have work! I don't can go like that to work. Kurwa. Ja pierdolę. What the fuck? Nie ma seksu przez miesiąc. Tylko te... Ja pierdolę, co ona zrobiła? Co to jest? Filipinka w domu. No wyobrażacie sobie? Ojebała mnie cały mój łeb jak spałem. A ja dzisiaj dopiero co ze szpitala wyszedłem. Ja nie mam operacji na głowę, tylko na plecy. Oh no. And what now? Why you make this? Dlaczego mnie ojebałaś na zero? Aray. Na zero? O ty kurwa, na zero. Ja... Co? Za you długie have włosy new miałem? life. So you have new life. Nowe życie. New life. New life, new wife. Okay, after you. Then let's divorce. Pierwszy raz mam krótkie włosy. Oh the f***. Dobra, ja to muszę zobaczyć normalnie, świetlenie w kamerze. Jeszcze to nakręciła. Guys, muszę wam powiedzieć szczerze, że nigdy nie byłem na łyso obcięty. To jest mój pierwszy raz, ale muszę poprawić robotę po Jerlin. To jest do brody, a nie do głowy, ale dobra. Teraz będzie prawie zero. Nie wiem jak będę wyglądał, ale naprawdę śmiesznie to wygląda.
Nie śmiejcie się ze mnie. I tak wszyscy, co mnie znają, będą się śmiać, bo nigdy mnie nie widzieli w takim wydaniu. A może mi się spodoba? Jak Radek, jak oglądasz to ty to przymusowo masz. A ja, kurde, no mam krzywy łeb, no nie da się ukryć, kurde. Dobra maszynka, powiem wam. Widzimy się, jak skończę. Nie wiem, jak to z tyłu zrobić. Powiedzcie mi, dużo tam? Będę musiał żonę wołać. Kurwa. Po 40 latach życia pierwszy raz mam taki ogolony łeb. I kurwa. I wyglądam jak, kurde, skinhead. A 25 lat temu to raczej się utożsamiałem z anarchistami. I napierdalaliśmy skinheadów. A teraz wyglądam sam jak skinhead. Wyglądam młodziej czy starzej, powiedzcie mi? Strach wyjść z takim łbem. Dobrze, że zima, założę czapkę, nikt nie zauważy. O, ja pierdolę. Wyglądam jak chuj, tylko kondom założyć. Szczerze? Ja sam osobiście chyba już nie założyłem nigdy kutasa. O, dziwna sytuacja naprawdę. Okay, guys. Nie mogę. Kurczę, nie mogę się przyzwyczaić cały czas do swojej fryzury, guys. Jerry dzisiaj zrobiła moje ulubione adobo. Moje ulubione adobo, taki polski gulasz. Prawda? Tu mamy boczek, mięsko, świnka, przyprawy. A zgadnijcie, co będę pił. Ja sobie wypiję barszcz czerwony. Oczywiście nie własnej roboty, tylko kupny. Ale smaczny z gularzem, z takim filipińskim adobo. I sobie zjem tutaj w Jerlin pokoju. Pamiętacie? Tutaj jej studio. Jesteśmy w trakcie robienia cały czas. Jeszcze zostało wymiana drzwi. Chyba cały pokój zrobię w takiej właśnie piance. Wymienimy drzwi i powinno być fajnie. Jeszcze światła trzeba wymienić, bo te światła tutaj, co mam w pokoju, Jerlin ma w pokoju, są strasznie słabe. No już mają 12 lat. Czas je wymienić. Smacznego. Zabieramy się do jedzenia. Jakieś newsy trzeba obejrzeć. Z moim małym łysym bem, wyglądającym nie powiem jak, mogę powiedzieć, jestem dzień po blokadzie na kręgosłup i jest dużo lepiej. Ból ogólnie pleców praktycznie minął, mimo że dzisiaj zrobiłem swój trening i miałem trening z klientem. Został jeszcze leki na wysokości biodrowo-lędźwiowego w pachwinie z przodu. Zobaczymy, czy doktor powiedział, że 2-3 dni, żeby poodpoczywać, no ale jak się pracuje, to ciężko trochę poodpoczywać. Przygotowuję właśnie dla Was film z Madagaskaru, drugą część. Zobaczymy jeszcze 2 dni, czy się będzie z każdym dniem coraz lepiej i zobaczymy też, jak to długo potrwa. Na razie jestem z samego zabiegu zadowolony, bo naprawdę dużo mniej mi doskwiera ten ból, więc miejsce wkłucia było dobre, było ich 7. Doktor powiedział, że miało być 6, ale wbił się jeszcze w 7 miejsce ze względu na to, że mam dużą masę mięśniową właśnie z tej lewej strony, bo jak wiecie, mam skoliozę w teorii 1. stopnia, ale skrzywienie to się nazywa Kopera, jakoś tak, 21%. Od 30 jest 2. stopnia, a od 40 nadaje się na operację. Do 10 jest podobno normalne, większość ludzi ma plus minus, ale między 10 a 30, powyżej już tam chyba 20, już widać dużą różnicę między prawą i lewą stroną, prawda, pleców, że z jednej masz wykukłe, w drugiej wklęsłe albo płaskie, ze względu, że mięśnie
Z drugiej strony, jeśli kręgosłup jest zakrzywiony tak, to z drugiej strony mięśnie są większe, muszą ten kręgosłup mocniej trzymać. Kiedyś mi lekarz powiedział, 20 lat temu, wie pan, z tym się nic nie robi, już przestałem rosnąć, miałem 20 lat. Przepisał mi środki przeciwbólowe, wyobraźcie sobie, i powiedział, że jedynie może pan to wzmocnić mięśniami. No i tak zacząłem chodzić na siłownię i to, że urosłem, to był tylko i wyłącznie efekt uboczny. Potem to polubiłem, oczywiście wyłączając wszystkie ćwiczenia, które uważałem wtedy, bo wtedy nie było takiego ładnego dostępu do internetu i takiej wiedzy jak teraz, a też nie miałem pieniędzy, żeby zapłacić za wiedzę i wziąć sobie trenera, więc uczyłem się w większości na początku z książek. I według mojej wiedzy tamtej starałem się robić ćwiczenia, które nie obciążają mi kręgosłupa. No i jak widać na załączonym obrazku, po 20 latach trenowania, może nie urosłem bardzo, no bo nie biorę jakichś tam sterydów, żeby nie wiadomo jak dużym być. Efekt jest dobry, ale i kręgosłup też się nie skrzywił bardziej, co też przykładowo, gdybym robił przysiady, jakieś martwe ciągi ciężkie, mógł sobie dużo bardziej uszkodzić ten kręgosłup. Ćwiczenia na te partie, czy dolne partie pleców, prawda, czy nóg robię, ale nie wykorzystując właśnie tak żeby odciążać ten kręgosłup, przynajmniej tak bardzo, prawda, w mniejszym stopniu, więcej ilość powtórzeń, takie izolowane ćwiczenia, żeby po prostu nie bolał. Teraz ogólnie od ostatnich paru lat schodzę z ciężarów, bo już wiesz, 40 lat człowiek ma, no to nie musi, wiadomo, nie będę startował w zawodach, ani brał udział w jakichś zawodach siłowych, żeby nie wiadomo jaką mieć tą siłę. Ważne, żeby utrzymać. A jak dobrze wiemy, jeśli robimy między 20 a 30 powtórzeń na daną partię mięśni w danej serii i te ostatnie powtórzenia są do upadku mięśniowego, to też budujemy siłę, a na 100% utrzymamy tą siłę, którą mamy. To wiele razy już na moich cyklach treningowych mogłem sobie to sprawdzić. Przykładowo przez 3 miesiące robiłem taki trening i potem robiłem sobie 2-3 treningi cięższe i nie było problemu, gdzie powiedzmy przez 3 miesiące dochodziłem maksymalnie robiłem na przykład ławkę płaską 100 kg. Po 3 miesiącach wskakiwałem na 150 bez problemu. Ważne jest, żeby dochodzić do upadku mięśniowego. Jeśli chcemy, żeby mięśnie się rozwijały, to musimy dochodzić do upadku mięśniowego. A z mniejszym ciężarem łatwiej do tego upadku mięśniowego dojść. Jeśli mamy jednak większy ciężar i robimy po te 6-8 ruchów, tak jak stricte na masę 8-12, to bez pomocy kolegi, czy bez robienia na suwnicy, na maszynie, bardzo ciężko nam dojść do tego upadku mięśniowego, bo już nie wiemy, czy ten kolejny raz wyciśniemy, czy nas sztanga przygniecie. A dobrze wiecie, że jak trenujecie już dłużej, rok, 2, 3 lata, to na pewno kogoś z Was, jak nie każdego, przygniotła sztanga, robiąc wyciskanie. Mi się zdarzyło wiele razy od dobrych 5-6 lat, już nie pamiętam, żeby mnie przygniotła, ale dlatego, że też zmniejszyłem ciężar. Dobra, to tyle z takich moich wywodów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dzięki za oglądanie. Sorry za mój wygląd. Powiedzcie może w komentarzach, czy chcecie, żebym tak został z taką głową, czy nie, bo żona mi powiedziała, że jej się podoba i żebym się tak golił. Co to jest, że na stare lata ludziom tak tym bardziej, że ja mam włosy, nie mam jakichś dużych zakol, nie wypadają mi. Kurczę, może... Nie wiem, co myślicie o moim nowym fryzie? Do zobaczenia. Lily, say hi. Say hi. Halo. Moja filipińska żono. Co tam powiesz po polsku tutaj? Do Nie polskich rozumiem, widzów. przepraszam. Nie rozumiem, przepraszam. Co jeszcze umiesz po polsku I'm powiedzieć? nosebleed. What is nosebleed? Polish, please. I'm
if I speak Polish, my nose is bleeding. Ale z tu spowodowanymi nogami mówisz. No a słyszałem, że ktoś do ciebie dzisiaj dzwonił. Some girl calling to you. Yes. I co mówiła? Po polsku słyszałem. Po polsku, but I understand little Polish. Jenny dałem cannot. swój telefon ze swojej firmy komputerowej But i dzwonią do niej klienci. Co What tam? did you do? I fixed You don't cut my hair good, baby. I mean, It's this still one hair. is, like a scar. Still hair there. Yeah, I see. Oh. Here too. Okay, guys. What happened to Lily? Lily won't go. Be careful You with her, want baby. go? Where you want go? Maybe she will be having a broken bone. Będziesz mówiła po polsku czy po angielsku, co? Besides. To jak Mat. O, po filipińsku, Bisaya. A, bo dla tych, co nie wiedzą, to na Filipinach, how many languages in Philippines? 70? I don't know. A lot. how, But it's a lot. mostly two languages. Dialect. Most call it dialect. dialect. No, ale w większości dwa języki są. Jest Tagalog i Bisaya. Bisaya jest na południu, a Tagalog jest na północy, ale w większości w hotelach na przykład, to jak widzą Polaka albo tam obcokrajowca z Filipińczykiem, z Filipinką, to się pytają zawsze, w którym języku mówi Bisaya albo Tagalog. To zawsze takie śmieszne jest, żeby było wiadomo, bo wykształcone osoby na Filipinach mówią w obu językach, prawda? Telewizja na przykład jest, w większości telewizja jest po filipińsku, po Tagalog, tak? Tagalog MTV is- mostly is Tagalog. Yeah, because it's our common language. Common Tagalog. language, tak. Tagalog. Ale Tagalog. mają bardzo mało słów, które się powtarzają. Dobra, bye.